Cześć, witam Was Energik. Mała zmiana ponownie całego wizerunku programu. Oczywiście to jest odcinek kolejny, to było grane. Zdecydowałem się wprowadzić je na mojej szalonej kanapie, ponieważ wydaje mi się, że na kanapie idzie mi to lepiej niż przy stole. Mniej się spinam, jest więcej tego luzu, natomiast przy stole się czuję trochę jak w szkole, w oślej ławce, dlatego zdecydowałem się prowadzić kolejne odcinki. To było grane właśnie na tej kanapie. Zmieni się też troszkę, niewiele, ale troszkę sama formuła. Otóż ja będę gadał sobie na spontanie, a w tle będę puszczał kawałki gameplayu. Poprzednie rzeczy, które nagrywałem do gameplayu, czytałem z kartki i one też troszkę według mnie sztucznie wychodziły, dlatego postanowiłem, że wszystko będzie to jakby teraz bardziej spójne, bardziej właśnie na żywca. Oczywiście mogą zdarzyć się potknięcia, mogę się zacząć jąkać, bądź może eksplodować mi głowa, ale to będzie wszystko w jednym cięciu. Chciałbym, żeby to tak było i oczywiście sama idea, czyli pokazywanie gry się nie zmieniło. Ok, w kolejnym odcinku, czyli dzisiejszym, chciałbym zaprezentować Wam grę Full Throttle. Full Throttle z legendarnej wytwórni LucasArts. Tak jest, LucasArts. Wytwórnia George'a Lucasa. Gra Full Throttle wyszła w roku, aż sprawdzę, wiecie, wiedziałem, ale troszkę się zestresowałem i jakoś mi to tak umknęło. 90. Lipa. Muszę otworzyć. W 95. Gra wyszła w roku 95 i stanowi jedną z najfajniejszych przygodówek, jakie dane mi było zagrać. Co ciekawe, jest ona sygnowana tutaj nazwiskiem i imieniem Tima Schafera. Samo to imię i nazwisko zapewnia nas, że gra nie będzie zła. Wszystkie gry Tima Schafera osiągnęły spory sukces. Ma facet rękę do dobrych tytułów, do dobrych historii, do fajnych po prostu gier, wciągających gier. Poprzednio mogliście obejrzeć m.in. Maniac Mansion Day of Tentacle, którą też Tim Schafer projektował. Ok, Full Throttle. Gra Full Throttle, powiem Wam, że na potrzeby gameplayu, gdy miałem włączyć tą grę, troszkę się tego obawiałem, ponieważ w mojej pamięci ta gra miała zajebistą grafikę, świetną animację, super voice acting i ogólnie gameplay był na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Obawiałem się tego, że włączając tą grę po 15 latach zawiodę się, że to, co było kiedyś fajne, dzisiaj już jest hałą. Jakie było moje zdziwienie, gdy uruchamiając tą grę i przechodząc ją ponownie, naprawdę świetnie się bawiłem i tak samo się jarałem filmikami i każdym elementem składowym tej gry. To jest rzecz niespotykana, ponieważ starsze gry często już nas odrzucają grafiką, natomiast Full Throttle, pomimo że jest wykonany w niskiej rozdzielczości, pomimo tego, że piksele są wielkie jak kafle od pieca, to i tak sprawia ona niesamowitą radość. Warto w nią zagrać i zapoznać się z tym tytułem. Ok, pudełko, które widzicie, zawiera oryginalną wersję premierową gry Full Throttle. Otworzę je dla Was. Jestem fanem tych pudełek starych, takich lakierowanych. Teraz już się nie robi takich rzeczy, a szkoda, bo te pudełka miały swój urok. Co ciekawe, wiele filmów, one nie były znormalizowane, więc niektóre filmy wydawały większe pudełka, inne mniejsze. Na półce wyglądało to trochę tak nieciekawie, ale czułem, że dostaję coś fajnego. Teraz to oczywiście, tak jak mówiłem kiedyś, pieniądz rządzi światem, obniżają wszyscy koszta, więc prawdopodobnie niedługo gry będą sprzedawane w kopertach. Ok, w tej edycji gry znajduje się płytka oczywiście z grą. Płytka z grą. Pokażę Wam, że to mam płytkę, a nie samo pudełko. Oprócz tego dostaliśmy oczywiście jakieś manuale i instrukcje. Co ciekawe, ta edycja gry, ta gra Full Throttle dostała też dwie edycje. Edycję zwykłą i edycję kolekcjonerską. Edycja kolekcjonerska różniła się tym, że pudełko było bardziej prostokątne, a w środku oprócz tego stafu, który Wam pokazałem,
była też płyta z soundtrackiem z tej gry, o którym zaraz opowiem, co to za soundtrack i dlaczego on był aż warty tego, żeby wydać go na płycie. Ok, w grze wcielamy się w Bena. W Bena, przywódcę motocyklowego gangu zwanego Polecats. Aktualnie spłukani, bez kasiory, siedzą w jakimś barze i zastanawiają się, co zrobić dalej. Sama fabuła jest bardzo prosta, opowiem Wam ją dalej, o co chodzi. Otóż do baru przybywa Corley, gość, który jest właścicielem ostatniej firmy na świecie, która produkuje tradycyjne motory. Wraz z nim przybywa główny bad guy gry, Rip Berger, który chce przejąć firmę i rozpocząć produkcję ciężarówek. Nie będę Wam zdradzał, co tam się dalej stało. W każdym bądź razie Corley zostaje zabity, Ben zostaje uznany za mordercę i od nas zależy, czy uda nam się go oczyścić z zarzutów i wszystko doprowadzić do happy endu. Sama fabuła, jak widzicie, nie jest zbytnio skomplikowana. Mamy tutaj motyw zemsty. Cała gra przypomina troszkę film Drogi. Oczywiście jest to standardowa przygodówka point and click, czyli standardowy adventure. Niestety gra jest bardzo prosta i masakrycznie krótka. Jeżeli jesteście przyzwyczajeni do gier przygodowych z tamtych lat, pamiętacie te gry jak Simon the Sorcerer, wspomniany w wcześniejszym vlogu Discworld, bądź Maniac Mansion, to wiecie, że gry przygodowe charakteryzowały się tym, że miały masakrycznie dużo przedmiotów. Natomiast w Full Throttle nasze inwentory rzadko przekracza 3 przedmioty. Oprócz standardowych możliwości interakcji, czyli rozmawiania, obserwowania, wzięcia lub użycia, możemy też użyć buciora. Parę razy w grze zdarza nam się wystawić drzwi z futryny. Jest to jednak taka, można powiedzieć, ciekawostka, którą zaimplementowali twórcy. Oprócz samej gry Adventure mamy też elementy zręcznościowe. Elementem zręcznościowym jest jazda na motorze i okładanie się przeróżnymi przedmiotami z innymi uczestnikami drogi. Czyli jakąś możemy komuś przywalić dechą w machę, albo na przykład piłą łańcuchową. Dla najbardziej wytrwałych jest piła łańcuchowa, którą też możemy siekać, ciachać innych użytkowników drogi. Dzięki temu uzyskujemy nowe bronie. Oczywiście sam element ten zręcznościowy jest powiązany z fabułą i trzeba coś tam zrobić, żeby popchnąć akcję dalej. Drugim elementem stricte zręcznościowym jest taka na samym końcu minigierka Destruction Derby. Jednak nie napalajcie się, jest to bardzo prosta gierka. Myślę, że nawet słabe gry na komórkę przewyższają tą właśnie arkadową gierkę. Niemniej jednak jest to takie troszkę jeżdżenie samochodów. Też jest to powiązane z fabułą, też trzeba zrobić tam specyficzne rzeczy, żeby popchnąć akcję do przodu. Co dalej? W grze jest zawartych sporo nawiązań do Gwiezdnych Wojen, oczywiście dla wytrwałych. Co ciekawe, znajdują się jakieś tam na przykład emblematy Imperium w postaci tatuaży na przykład na ręku jednego z bohaterów, ale pojawia się też sam George Lucas. Prawdopodobnie teraz widzicie właśnie George'a Lucasa, który macha elegancko do swoich fanów. Jak widzicie, jest to oczywiście takie easter eggi, tak zwane easter eggi w grach LucasArtsu są bardzo popularne i bardzo często wykorzystuje się te motywy. Najczęściej spotykanym easter eggiem we wszystkich grach chyba LucasArtsa jest postać Maxa, czyli tego szalonego królika z gry Sam & Max. Ok, co dalej? W grze podkłada głos niejaki, tu muszę zerknąć, Roy Connor? Roy Connor chyba. I lipa, nie wiem. Chyba tak, Roy Connor. Nieżyjący już, niestety, Roy Connor, którego wokal, powiem Wam, jest jednym z najlepszych wokali w grach komputerowych, jakich zdało mi się słyszeć. Wiem, że niektórzy powiedzą, no tak, ale Duke miał lepszy głos. Nie, według mnie nie. Według mnie Roy Connor w tej grze Full Throttle jest tak idealnie dobrał głos. Zresztą posłuchajcie go sobie. When I'm on the road, I'm indestructible. No one can stop me.
but they try. Tak jest, to był właśnie Ben. Doskonale podłożony głos, doskonale dobrany głos do postaci. Ogólnie voice acting stoi na bardzo wysokim poziomie. Głos głównemu bad guyowi, Rip Bergerowi podkłada nie kto inny, tylko Mark Hamill. Kim jest Mark Hamill? Dla wszystkich ignorantów jest to Luke Skywalker z Gwiezdnych Wojen. Ostatnio mogliście Marka Hamilla usłyszeć w Batman Arkham City i Batman Arkham Asylum, gdzie podkładał głos Jokerowi. Jak sami widzicie, Mark Hamill ma spore predyspozycje wokalne, także mam nadzieję, że jeszcze usłyszymy go nieraz. Gra Full Throttle miała doczekać się sequela. Miał to być sequel o nazwie Full Throttle Hell on Wheels. Został wydany jakiś trailer, pokazano parę screenów. Niestety ku mojemu zaskoczeniu i smutkowi gra, znaczy jej sequel Full Throttle miał przejść w tryb 3D, co dla mnie było strzałem w stopę. Jeżeli zapoznaliście się z grą Sam & Max epizod Season 1 i chyba Season 2 lub też z Tales of Monkey Island, wiecie o czym mówię. Firma Telltale Games właśnie produkuje trójwymiarowe jakby sequele znanych gier z LucasArtsu. Niestety powiem Wam szczerze, nie podobają mi się te gry, dla mnie jest to obraza oryginałów, także nie ma zachowanego tego klimatu. Monkey Island miał swój specyficzny klimat, o Monkey Island jeszcze powiemy sobie kiedy indziej, tak samo Sam & Max i tak samo podejrzewam, że spotkałoby to Full Throttle. Gra by wyszła, byłaby w 3D, prawdopodobnie była to bardziej zręcznościówka niż przygodówka, bo tak wynikało z tych filmików, które ja widziałem i w sumie o tym po wypuszczeniu tych sequeli i screenów wszystko o grze ucichło i bardzo dobrze, bo nie chciałbym, aby moje wspomnienia związane z tą grą zostały brutalnie zdeptane przez gówniany sequel. Na koniec zostawiam pytanie, czy grać Full Throttle? Tak, polecam tą grę jak najbardziej. Naprawdę jest to świetny tytuł, nie jest on trudny, także jeżeli nie lubicie wysilać szarych komórek, na pewno na luzie sobie przejdziecie tą gierkę. Przygoda jest całkiem fajna, niestety, tak jak mówię, przygoda jest bardzo krótka. Miałem wrażenie, że cała ta historia jest tylko malutkim epizodem z życia, z przeciekawego życia Bena, który śmiga na motorze. Nie mówię jego nazwiska, ponieważ nigdy nie ma w żadnej publikacji, w instrukcji, w grze, nigdy się nie wspomina jego nazwiska. Może wiadomo, nie wiadomo więc jak ma nazwisko, także mówię po prostu o nim Ben. Big Ben. Tak czy tak, gra warta, żeby się z nią zapoznać. Dodatkowo, jeśli lubicie muzykę gitarową, soundtrack do gry nagrała ekipa The Gone Jackals. Nie słyszałem o niej nigdy, szczerze mówiąc. Grają oni troszkę takie gitarowe piosenki. Muzyka bardzo mi się kojarzy z taką muzyką dla motocyklistów. Oczywiście mogę tutaj obrazić wszystkich motocyklistów, ale takich właśnie motocyklistów, co jeżdżą w niemieckich hełmach na wielgachnych Harley'ach. Wydaje mi się, że oni właśnie takiej muzyki słuchają i dla nich ten soundtrack byłby sam raz. Także podsumowując, Full Throttle, gra z LucasArts, świetny tytuł, polecam wszystkim. Zapoznajcie się z nim jak tylko będziecie mieli okazję, nie pożałujecie. Wspaniała przygoda, wspaniała historia, wspaniała animacja i wspaniała grafika, ale w niskiej rozdzielczości. Pamiętajcie o tym. Pozdrawiam Was Energik i zapraszam. Na sam koniec jeszcze zostawiłem dla Was małą niespodziankę. Otóż wygrzebałem na jakiejś płycie z demami pierwsze demo Full Throttle i był tam też zamieszczony całkiem fajny trailer. Także macie możliwość obejrzenia teraz tego trailera. Prawdopodobnie nigdzie już go nie obejrzycie, tylko u mnie w wersji HD z muzyką The Gone Jackals. Zostawiam Was sam na sam z Benem oraz prześwietnym trailerem. Pozdrawiam Was Energik, trzymajcie się, cześć!